Witam serdecznie, cieplutko. Dzisiejsza bajka ma tytuł Maska. Pewnego dnia na balu tańczyło małżeństwo. Dopiero co się pobrali. Ponieważ był to karnawał, na ich twarzach były maski. Oni oczywiście wiedzieli, kto z kim tańczy, no ale obok było dużo różnych osób w różnych maskach. Przez chwilę czuli się kimś innym, mając te maski na oczach. Ale po chwili już się przyzwyczaili i w pewnym momencie mąż szepnął do ucha swojej żony: wiesz co, jak będziemy mieć córeczkę, to damy jej na imię Maska. Zaśmiała się. Dlaczego się śmiejesz? Kiedyś moja mama mówiła mi, że jak urodzę dziewczynkę, to mam jej dać tak na imię, a ty do mnie domówisz: dobrze, no, niech tak będzie. Jakiś czas potem kobieta zaszła w ciążę, a po kilku miesiącach urodziła faktycznie dziewczynkę, która dostała na imię Maska. Maska się chowała dobrze, była usłużna, potrafiła się w jednej sekundzie zmienić i przyjąć taką postawę, schemat, zachowanie. Uczyła się, wiadomo, bez tego, że te zachowania i postawy i schematy były jej, bo nakładała maska maskę. No ale uczyła się ich. A gdy dorosła, wyruszyła do miasta. W mieście osiedliła się na brzegu tego miasta. Szybko znalazła pracę w sklepie. Pracowała jako sprzedawczyni. Opowiadała różne historie wesołe, bo z natury Maska była bardzo wesoła. I pewnego dnia do sklepu przyszedł taki młodzieniec, uśmiechnął się do niej i rzekł: zostawiam tutaj obraz dla właściciela sklepu. Dobrze, jutro będzie, to mu go dam. Młodzieniec wyszedł, a ona kątem oka spojrzała na obraz. O, czuję, jak to ja bym była tym obrazem. Dziwne. Zupełnie jakbym go znała. Ciekawe. Naprawdę ciekawe. Spróbuję z nim porozmawiać. I przybliżyła się, bo brakowało klientów w sklepie. I patrząc tak dłużej, głębiej na obraz, zadała pytanie: co ja muszę zrobić? Jakie przyjąć schematy, postawy i zachowania na przyszłość, bo chcę zamieszkać w innym miejscu niż teraz mieszkam? I raptem przyszły do niej odpowiedzi. Musisz być bardziej elokwentna, mniej czasu poświęcać na bzdury i właściwie być uczynna i grzeczna, to już potrafisz, ale jeszcze bardziej i szukać tego, o co ci chodzi. Ojej, dostałam wszystko, czego potrzebowałam. Ciekawy ten obraz. Dlaczego ten właściciel sklepu zamówił ten obraz? Może z tego samego powodu, który mnie przyszedł na myśl i do głowy? Może on też tak rozmawia z obrazem? Klient wszedł do sklepu, więc odeszła od obrazu,
obsłużyła go, za chwilę był kolejny, już do końca dnia sklep był pełen klientów, więc przestała nawet myśleć o tym, co jej się zdarzyło, a następnego dnia, gdy wrócił właściciel, powiedziała: taki wczoraj młodzieniec przyniósł, proszę pana, obraz. A, obraz, namalował. No to dobrze. Wiesz, obraz ma tytuł Maska. Ojej, to przecież on ma taki sam tytuł, jakie ja mam imię. No, to fakt. A wiesz, dlaczego go zamówiłem? Dlaczego? Bo ten malarz maluje takie obrazy, że jak patrzysz na ten obraz i chcesz coś osiągnąć, to on ci odpowiada, jakie masz opanować schematy, postawy i zachowania. Nawet jak ich na początku nie rozumiesz, nie wiesz, nie znasz, to masz szansę się tego wszystkiego nauczyć i praktykujesz w nich, w takich nałożonych maskach. Jak je poznasz, to zastanawiasz się, czy one ci są potrzebne w życiu dla osiągnięcia celu i wtedy stają się już twoje. Tak właśnie. Wczoraj tak mi się zdarzyło, że rozmawiałam z obrazem. Proszę pana, czy będę mogła co jakiś czas z nim porozmawiać? Oczywiście, że będziesz mogła, ponieważ obraz zawiśnie w naszym sklepie. O, dziękuję. To prezent też dla mnie. Tak, ja też sobie zrobiłem prezent. Dziękuję. Bardzo dziękuję. I od tego dnia Maska od czasu do czasu spoglądała na obraz, zadawała różne pytania, dowiadywała się o to, czego potrzebowała i wszystko w życiu układało jej się bardzo dobrze. To tyle na dzisiaj. Zastanów się, jakiej postawy, schematu, zachowania chcesz się nauczyć, a póki co, kto się tak zachowuje, jak ty chcesz się tego nauczyć. Przyjmij tą maskę, sprawdź, czy ci odpowiada w życiu, a później może i ty takim zachowaniem działaj. Tyle na dzisiaj. Dziękuję, cześć wam.